Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, Shadow z tej strony, a dzisiaj troszeczkę inaczej, nie openingowo, co może niektórych zaskoczyć. Tym razem materiał trochę przegadany. Boring. Otóż niedawno na kanale pojawiła się opcja wspierania mojej twórczości. Jedną z osób, które skorzystały z takiej możliwości jest Tomcio, który stał się pierwszym w zasadzie wspierającym na tym kanale i dołączył również do serwera Discord. Właśnie tam narodził się niebywały pomysł, aby nagrać film na temat karty, która miała nigdy nie powstać. What? Aczkolwiek o tym za chwilę, bo jeżeli wy również chcecie mieć wpływ na to, co dzieje się na tym kanale, serdecznie zapraszam do wspierania mojego kanału oraz dołączenia do serwera Discord. Discord jest dla wszystkich, nie trzeba być wspierającym. Trochę tam myślę, że będziemy śmieszkowali, ale no, zobaczymy co się będzie działo. Ale nie zwlekając, zaczynajmy. Historia karcianki Pokémon zaczęła się w roku 1996, ale nie w Stanach. W Stanach początek miał miejsce w styczniu 1999 roku, także angielska wersja karcianki jest o miesiąc starsza ode mnie. Wtedy właśnie pojawił się dobrze przez wszystkich znany base set, w którym można było znaleźć słynnego i pożądanego przez wszystkich Charizarda Holo. W związku z tym, że base set osiągnął gigantyczny sukces, Wizards of the Coast, którzy byli pierwszym oficjalnym dystrybutorem kart Pokémon na zachód, wiecie, to ci od Magica oraz posiadające prawo do D&D, stwierdzili, że trzeba pójść o krok dalej. Wymyślić coś, co dla większości graczy kart Pokémon dzisiaj jest rzeczą bardzo normalną, mianowicie turnieje czy też spotkania pre-release'owe. Celem ich było zachęcenie jak największej liczby osób do tego, żeby zapoznać się z najnowszym dodatkiem oraz jednocześnie popłynąć jeszcze trochę bardziej na tej wznoszącej fali hype'u na karty Pokémon. Generalnie na samym początku to było tak, że gracze dostawali tylko jedną i tą samą dla każdego kartę promocyjną ze stampem pre-release i w wypadku setu Jungle, który właśnie wtedy wychodził, czyli w latem 99, była to Clefable. W związku z tym, że to było pierwsze pre, testowano na wiele sposobów, jak wstawić ten znaczek pre-release na kartę promocyjną. Pojawiało się wiele wariantów, między innymi to, żeby znaczek był zielony, czerwony, czarny. Finalnie padło na zielony, bo czemu nie? Odznaczał się. I tutaj zaczyna się legenda wspomnianej na początku tajemniczej karty, która miała nigdy nie powstać. Okay. Chodzi o mitycznego, legendarnego wręcz można powiedzieć Raichu pre-release. Możecie się teraz zastanowić, ale o co chodzi? No po prostu kolejna promka pre-release'owa. Problem polega na tym, że Raichu Holo pochodził z base setu. Świat obiegła informacja, że podobno powstało kilkaset przypadkowych promek z Raichu. Ile? Pre-release'owych, które nie miały prawa powstać. Ale z różnych względów większość z nich zniszczono i tylko nieliczne podobno trafiły jako pewna pamiątka do pracowników Wizards of the Coast. Pojawiały się różne głosy, że testowano na tych Raichu to, jak znaczek pre-release będzie się prezentował i że wrzucono w zasadzie cały arkusz takich kart do druku. Inne głosy zaś mówiły, że nie, że to był arkusz standardowy, gdzie było kilka różnych kart i przypadkiem omarkowano kilka Raichu. Oczywiście, jak to bardzo często bywa, Wizards of the Coast zdementowały te historie, plotki, pomówienia. Dziki, lisy, kuny, jenoty. Bo wiecie, jakby nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, że jak to przypadkiem istnieje karta, która miała nigdy nie powstać. Generalnie Wizards of the Coast oficjalnie wyprodukowało tylko 4 karty promo pre-release. Były to kolejno Clefable's Jungle, Aerodactyl's Fossil, Dark Gyarados z dodatku Rocket oraz ostatni, czyli Misty Sidra z dodatku Gym Heroes albo Gym Challenge.
Wersję o tym, że powstało ponad 100 co najmniej promocyjnych Raichu, miał potwierdzić były pracownik Wizards of the Coast, który prowadził konwersację z twórcą TCI Gaming na YouTubie. Jego zdaniem powstało 121 Raichu, z czego 100 dokładnie została zniszczona, 21 trafiło do siedziby Wizards of the Coast. Rzekomo 5 trafiło bezpośrednio w jego rękę, pozostałe zaś do działu badań i produkcji. Niestety wiele więcej na jego temat nie wiemy. Przesuwamy się odrobinę w naszym kalendarzu do roku 2006. Wtedy to fora internetowe obiegła informacja, że były pracownik Wizards of the Coast znalazł w swojej kolekcji podobno właśnie Raichu Promo, które po wcześniejszym uwierzytelnieniu zostało potwierdzone, że jest to oryginalna karta, niemniej mało kto w te informacje wierzył. 3 lata później, w 2009 roku, na forum dyskusyjnym PokeGym padła informacja, że były pracownik Wizards of the Coast dokonał sprzedaży rzekomego pre-release Raichu jednemu kolekcjonerowi. Kwota miała opiewać na $10 500. Problem w tym jest jeden. Wpisu dokonano 1 kwietnia, w prima aprilis. This is big brain time. Więc jak możecie się domyślać, uznano to za zwykły żart. Ale. Przyszedł 1 listopada tego roku. CGC, czyli Superior Card Certification, wrzuciło artykuł na swoją stronę, że trafiła do nich karta Raichu. I to nie jedna, a dwie. Można rzec, że internet eksplodował. Najbardziej zagorzali kolekcjonerzy kart Pokémon nie chcieli w to uwierzyć, że karta, która nie istnieje, miała nie istnieć, nagle okazało się, że jest prawdziwa. Co więcej, jedna z najbardziej renomowanych firm, zaraz obok PSA, czyli CGC, potwierdziła, tak, ta karta jest oryginalna. Nie będę wdawał się w szczegóły, jak to zrobi, ale wiecie, jakieś pierwiastki, mikroskop razy milion i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście poza takimi częściami technicznymi odwalili naprawdę bardzo dobry kawał roboty pod względem badania historii tych dwóch kart. Udało im się porozmawiać z kilkoma, nazwijmy to, świadkami historii, którzy przedstawili, jak to mogło wyglądać. I CGC zebrało całą historię tych dwóch kart, a prawdopodobnie także kilku innych, które możliwe, że nadal istnieją. Otóż, co bardzo ciekawe, historia tej karty zaczyna się prawdopodobnie w sierpniu 1999 roku, czyli w zasadzie w okolicach wyjścia dodatku Jungle. Wówczas na Hawajach w czasie tamtejszego turnieju Tropical Mega Battle jeden z pracowników Wizards of the Coast, przedstawiając się jako menadżer, pokazał przykładową kartę promocyjną Raichu pre-release. Jednemu z pracowników Media Factor, który drukował karty dla Japonii. Andrew Finch, bo tak na imię temu menadżerowi, przedstawił japońskiemu swojemu odpowiednikowi, zdaje się, że istnieje 11 takich kart. Nie więcej, nie mniej. Jego zdaniem kilka kart było na arkuszu, na których znajdowały się również Clefable i to autentycznie był przypadek, że takie karty zostały ostampowane. Mając to na uwadze, zdaje się, że wszystkie historie o tym, że drukowano cały wręcz arkusz z samymi Raichu jako próby testów znaczka pre-release były wyciągnięte z palca, a jedynie te 11 kart to przypadek i zdaje się, że to jest najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń. W tym momencie możemy zdać sobie sprawę, że nie dość, że legendarna karta okazała się prawdziwa, to przez to, że jest prawdziwa, okazuje się od razu jedną z najbardziej rzadkich kart, biorąc pod uwagę, że jest ich tylko 11. I to przy założeniu, że wszystkie przetrwały do dzisiaj. Pamiętacie, jak mówiłem, że pierwsze informacje na forum pojawiły się w 2006 roku? To też było 1 kwietnia, tak jak w wypadku 2009. Stąd wiele ludzi nie uwierzyło.
Autorem tego zdjęcia, bo tak, ujawniono wtedy zdjęcie tej karty promo, był niejaki pan Boozer. On był pierwszym właścicielem, który zresztą odsprzedał ją później niejakiemu Davidowi Persinowi, który to właśnie wysłał obydwie karty Raichu do CGC. Co bardzo zaskakujące, kiedy porówna się zdjęcie z forum PokeGym z kartą, która została dopiero co oceniona i potwierdzona przez CGC, widać te same zarysowania w tych samych miejscach. Są to dokładnie dwie te same karty. Była pracownica Wizards of the Coast, niejaka Jennifer M. Kiedy przyszła do swojej nowej pracy w 2018 roku w Pokémon Company International, wzięła ze sobą swój album z kartami. Ku wielkiemu zaskoczeniu jednego z pracowników znalazł się tam pre-release'owy Raichu promo, gdzie sama Jennifer nie miała nawet pojęcia, jak cenna jest to karta. Jak twierdziła sama Jennifer, dostała ją od niejakiego Frediego, jednego ze współpracowników Wizards of the Coast, jako prezent, pamiątkę, od tak. I tę historię potwierdziło kilka innych osób, więc wiemy, że jest to również autentyczne. Później karta została również sprzedana panu Persinowi. Trzeba przyznać, że historia jest wręcz niebywała i możemy teraz się cieszyć tym, że nie wiem, potwór z Loch Ness, wielka stopa czy inni kosmici świata Pokémon jednak istnieją i gdzieś na świecie cały czas prawdopodobnie jest więcej Raichu pre-release promo z base setu, które nigdy nie istniało. Zobaczymy, co przyniesie czas. Może dane nam będzie kiedyś ujrzeć kolejne egzemplarze tej karty. Póki co pozostaje nam się cieszyć, że coś takiego zostało odkryte. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym materiale, czy wam się podobał, czy chcecie więcej takich, no i najważniejsze, koment, sub i zapraszam do wspierania kanału oraz na mojego Discorda. Do zobaczenia następnym razem, cześć!